Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona Z300i. Tak się telefonik mniej więcej prezentuje. Jest to bardzo prosty telefon, dość rzadki na rynku. Na przednim panelu widzimy tutaj na przedniej obudowie Sony Ericsson, napis marka i tutaj logo Sony Ericsson i również wyświetlacz dość fajny, pokazuje tutaj nam głównie tutaj godzinę, jak widzimy. Po otwarciu klapki widzimy tylko i wyłącznie nasze klawisze. U samej góry oczywiście głośniczek od rozmów. Na tylnej ściance praktycznie się nic nie znajduje, tylko tutaj otwory na główny głośnik i napis marki Sony Ericsson. I też na bocznej ściance widzimy klawisze ściszania i pogłaszania tego telefonu. I również jeszcze inne funkcje widzimy. Możemy sobie zmieniać na godzinę i możemy zmieniać sobie również na stan baterii, zasięg i godzinę zmienną cyfrową. Teraz sobie zobaczymy pod naszą klapką. Zobaczymy sobie naszą oryginalną baterię. Oryginalna bateria to w tym przypadku, w tym modelu to BST36. Jest to taka bateria oryginalna, która była zaprojektowana w tym oczywiście modelu Z300. Widzimy również bateria, pojemność jest 780 mAh i taka bateria została wyprodukowana w 2007 roku. Być może to bateria jest z innego modelu, ale tak pokazuję Wam mniej więcej jaka bateria jest oryginalna w tym telefonie. Następnie zobaczymy sobie pod baterią. Widzimy tutaj Sony Ericsson Z300i. Telefon został wyprodukowany już w Chinach. E-mail tego telefonu i jeszcze przeszukamy sobie rok produkcji. Akurat w tym przypadku to 2006 rok, 21 tydzień. Tak to mniej więcej w tym telefoniku wygląda. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje. Jak się prezentuje, jakie ma podstawowe funkcje, jak to wszystko wygląda. Tu widzimy, że telefon był brandowany z Orange, z Ery. I właśnie na Erę właśnie jest. I musiałem włożyć kartę z Hey, żeby go uruchomić. I tu widzimy jego menu. Ono jest bardzo podobne do tych starszych Sonów. Coś go troszkę muli. Rozrywka i gry. Telefon oczywiście posiada gierki, zdjęcia, moje obrazki, moje dźwięki, motywy, kompozytor. My sobie od razu przejdziemy do naszych dźwięków w tym telefonie i sprawdzimy jego głośność, sprawdzimy w ogóle jakie dźwięki odtwarza. Teraz już widzę, że jest tylko polifonia, monofonia. I oczywiście ten dźwięk ostatni jest standardowy właśnie w Sony Ericssonach. Motywy, kompozytor. Tu wejdziemy sobie w gry. Minigolf. Takie gierki tutaj posiada. I oczywiście jakieś zdjęcia. Spis telefonów. Organizator. Sprawdzimy sobie organizator. Bardzo podstawowe tutaj funkcje. Kalendarz, minutnik, stoper i kalkulator. Alarmy, oczywiście alarmy możemy tutaj korzystać, nawet gdy telefon jest wyłączony, nawet gdy nam w telefonie bateria padła, a jeszcze ma troszkę tam tchu, troszkę baterii, żeby tylko uruchomić telefon, to na pewno nasz ten obudzik spokojnie obudzi. W ustawieniach jeszcze widzimy łączność. Co ciekawe, tu widzimy jakieś sieci GSM, do której w ogóle nie możemy nawet wejść. Nieobecne.
Bardzo podstawowe funkcje w telefonie, praktycznie takie zerowe. Nie potrzebujemy tak naprawdę w takim telefonie jakichś tam wypasionych funkcji. Tak naprawdę telefon głównie służy do dzwonienia i pisania SMS-ów, jeśli chodzi o ten model. Klawisze bardzo spore, bardzo widoczne, także dla osoby starszej ze słabszym wzrokiem na pewno telefon idealny. Teraz sobie przejdziemy do demontażu tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, ściągamy baterię, kartę SIM i będziemy teraz odkręcać nasze śrubki. Tu widzimy jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki gwiazdkowe. I jeszcze jedna. I wszystkie nam wyskoczyły fajnie. Teraz sobie tą tylną obudowę spróbujemy tutaj podwadzić. Pierwszy raz tutaj odkręcam tego Z300. Podwadzamy sobie tutaj od samego dołu. Z jednej tutaj strony. Następnie przechodzimy na drugą stronę. I nam tutaj w połowie fajnie już odeszło. Przechodzimy sobie tutaj wyżej. I po drugiej stronie. I tylna obudowa nam tu fajnie wszystko wyskoczyło. I tu mamy w korpusie tylnej obudowie widzimy nasz zasięg i główny głośnik. Tu widzimy naszą płytę główną. Tu jest tasiemka. Odpinamy sobie tasiemkę od płyty głównej. Widzimy, że to nie jest takie znowu skomplikowane. I podwadzamy sobie naszą główną płytę. Tu widzimy, że troszkę jest przyklejona nawet, bo czuję już. Ale spróbujemy sobie podwadzić. Delikatnie. I jeszcze widzimy dwa zaczaski. Tu jest jeden zaczask. Jedna spinka. I po drugiej stronie druga spinka. One to naprawdę tutaj stabilnie trzymają. Podwadzamy z jednej strony. Wypinamy z zapinki. I teraz podwadzamy z drugiej strony. I nasz wyświetlacz fajnie tutaj wyskakuje. Nasza płyta główna. Więc widzimy, że nie jest takie trudne. I tu jeszcze mamy klawisze boczne. Połączone tutaj widzę z całymi klawiszami tutaj numeryczno-funkcyjnymi. Naprawdę w końcu fajnie pomyśleli, że połączyli tutaj nasze klawisze boczne wraz z wszystkimi klawiszami, żeby później nie szukać tych klawiszy, jak nam wylecą i później je mocować. Naprawdę bardzo fajnie. Teraz spróbujemy sobie zrobić demontaż u samej góry. Tutaj widzimy w obudowie po dwóch stronach, tutaj możemy sobie podwadzić. I odłączamy. Następnie widzimy tutaj dwie śrubki. Odkręcamy je. Są to takie same śrubki, takiego samego rozmiaru jak tamte. Być może troszkę krótsze. I odkładamy je na bok. Teraz sobie spróbuję podwadzić tutaj u samej góry. Tutaj z jednej strony. I przejdziemy do drugiej strony.
I widzimy, że tutaj nam całość schodzi fajnie. I tu widzimy nasz wyświetlacz przedni, wibracje, tutaj szereg ilości zaczasków, tu jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Żeby to wszystko wyciągnąć, trzeba gdzieś podwadzić w jakimś miejscu. W takim miejscu, by oczywiście nie uszkodzić, to pewnie gdzieś tutaj u samej góry musimy podwadzić, żeby ściągnąć w dół. O, widzimy, pierwszy tutaj zaczas puścił u samej góry. Płytka jest naprawdę bardzo cienka, więc musicie bardzo uważać, by ją nie uszkodzić. Teraz spróbujemy drugi. I puściło. Następne. Tutaj puściło całość. Wyświetlacz przedni wraz z wyświetlaczem tutaj tylnym. Ale teraz naprawdę w bardzo prosty sposób możemy tutaj odpiąć naszą płytę. Tutaj podwadzając. I tu widzimy jeszcze mamy wibracje i głośniczek do rozmów. Tu jeszcze mamy zaślepkę, która nam zasłania tutaj tą całą taśmę, która prowadzi do drugiej płyty z drugiej strony. I tutaj mamy złączkę, która nam tutaj odłącza. Widzimy. Tak to mniej więcej wygląda w tym telefoniku. My sobie tu zamocujemy, żeby już tego nie odłączać. I z powrotem zakleimy. I tu jak widzicie, no już nie będę już tutaj pokazywał, bo ten film będzie już zajmował spore ilości czasu. Od samej góry tutaj podwadzamy takim szpikulcem bądź innym narzędziem podobnym. Z jednej, potem tutaj, potem trzeci i wtedy wyciągamy całość. Jeśli chcemy oczywiście wymienić tą płytkę, jeśli jest uszkodzona, może nam nie działa wyświetlacz czy coś, i może akurat ona jest za to odpowiedzialna i ją wyciągamy. Naprawdę bardzo prosty sposób. My tu zamocujemy z powrotem sobie. I teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Znajdziecie sobie pod tym filmem. Zapraszam Was również do kolejnych filmów z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Cześć!